Hej, witam was na kanale Highcar, z tej strony Michał i zapraszam na test Cupry Formentor. Na kanale gościłem już Formentora, jednak w jego podstawowej wersji, a także Cupra Leona ST z najmocniejszym napędem. Obecny tutaj Formentor VZ wydaje się być idealnym połączeniem tych dwóch samochodów. Wygląd Formentora i silnik, którym się tak zachwycałem w Leonie. Czy tak jest naprawdę? Przekonamy się wspólnie. Właśnie z uwagi na fakt, że testowałem już Formentora, dzisiaj przy ujęciach statycznych głównie będę się skupiał na różnicach lub na tych ważniejszych sprawach, a jeśli interesuje was więcej szczegółów, to zapraszam do mojego pierwszego filmu z Formentorem lub testu Leona. Zacznę jak zwykle od koloru. W moim pierwszym teście Formentora pomyliłem się i powiedziałem, że był on w kolorze Magnetic Tech, jednak to jest kolor, który możecie zobaczyć na tym egzemplarzu, a tamten inny szary nazywał się Grafen Grey. Z przodu tak naprawdę nie ma żadnych różnic. Wysoka taka muskularna maska i bardzo agresywnie narysowany zderzak. Z profilu również bez zmian, jedynie różnią się koła. A są to ładne, czarno-srebrne, 19-calowe felgi z oponami 245×40. Na przedniej osi są tarcze 340 mm i zacisk z napisem Cupra, na tylnej 310 mm i oczywiście wszystkie są wentylowane. Z tyłu tę wersję możemy poznać po małym emblemacie VZ, który oznacza Veloz, czyli po hiszpańsku szybki, a także oczywiście po 4 końcówkach układu wydechowego, którego posłuchamy chwilę później. Jest też taki fejkowy, jak to w każdym ulicznym samochodzie, dyfuzor. System bezkluczykowy działa zupełnie standardowo. Formentor ma wymiary typowe jak na swój segment, wraz z prześwitem 16,5 cm, a w testowanej wersji waży od 1644 kg. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 420 litrów w wersjach z napędem na 4 koła. W przypadku napędu tylko na przednią oś pojemność ta wzrasta o 30 litrów. Sam bagażnik jest praktyczny, ładnie wykończony i ma kilka udogodnień. Pod podłogą widać, gdzie napęd na 4 koła zabiera te litry. Nie możemy opuścić podłogi na niższy poziom, co za tym idzie, nie ma gdzie schować półki bagażnika. Po złożeniu kanapy pojemność rośnie do 1475 litrów i podłoga jest praktycznie płaska. U dealerów spotkacie praktycznie tylko wersję z manualną klapą, ponieważ elektryczna bardzo mocno wydłuża czas oczekiwania na produkcję samochodu. Wskakujemy na tylną kanapę, gdzie siedząc sam ze sobą mam sporo miejsca przy wzroście 1,72 m. Zarówno na kolana, na stopy też nie jest źle, jak i nad głową. Kanapa jest lekko wyprofilowana. Na skrajnych miejscach są wejścia Isofix, a na środku rozkładany podłokietnik z uchwytami na kubki. Tylne drzwi wykończone są kiepsko. Twarde plastiki, a pod fragmentami skóry nie ma za dużo pianki. Mamy schowki, a na środku są nawiewy wraz z trzecią stroną klimatyzacji i wejścia USB. Przechodząc do przodu, witają nas dokładnie takie same fotele, jakie miałem w Leonie, jednak siedzi się w nich troszkę wyżej jak to w crossoverze. Są one skórzano-materiałowe, ze zintegrowanym zagłówkiem i w porównaniu do tych w podstawowym Formentorze są one zdecydowanie lepiej wyprofilowane, z dobrym podparciem pod uda. W tym przypadku fotel kierowcy ma regulację elektryczną w 8 kierunkach wraz z podparciem lędźwiowym, a do tego pamięć ustawień. Ogólny projekt deski rozdzielczej jest dokładnie taki sam jak w każdym Formentorze czy Leonie, czyli prostota z jak najmniejszą ilością przycisków i wielki wystający ekran na środku. Kierownica trzyma się bardzo dobrze, chociaż jest dosyć twarda. Ma sporo fizycznych przycisków, a od podstawowej różni się takimi dwoma okrągłymi w dolnej części. Prawy służy do odpalania samochodu, a lewy do zmiany trybów jazdy. Działa to też na tyle fajnie, że chcąc szybko zmienić na tryb Cupra, wystarczy, że chwilę dłużej przytrzymamy i od razu do niego przejdziemy, i nie musimy się przeklikiwać przez pozostałe. W drugą stronę, przy zmianie na tryb Comfort działa to tak samo. Przy kierownicy mamy też łopatki zmiany biegów, ale jej największą zaletą jest samo przełożenie. Od skrajnej pozycji do skrajnej mamy tylko 2 pełne obroty. Za kierownicą mamy dokładnie takie same zegary cyfrowe jak w innych Cuprach. Są one mega funkcjonalne,
wyświetlają mnóstwo informacji, a do tego mają sporo motywów. Oczywiście możemy je też praktycznie w całości dostosować pod siebie, za co ogromny plus. Na środku wita nas ogromny, bo aż 12-calowy ekran multimediów, w podstawowym Formentorze był 10-calowy. Jednak poza tym wszystko jest dokładnie takie same, czyli w skrócie, ekran ma znakomitą rozdzielczość, grafiki są ładne, a sam system działa dobrze. Jednak nie nazwałbym go intuicyjnym, potrzeba dłuższej chwili, żeby się go nauczyć. No i w dolnej części mamy też ten dotykowy panel, który służy do zmiany temperatury, bo klimatyzację sterujemy przez ekran, czy głośności, jednak ja z niego nie skorzystałem ani razu. System obsługuje też CarPlaya i Android Auto. CarPlay działa bardzo dobrze i płynnie, a po lewej stronie zostaje taki pasek ze skrótami do najważniejszych funkcji pojazdu, a połączenie jest bezprzewodowe. W odróżnieniu od Leona, tutaj miałem podstawowe audio z 7 głośnikami. Brzmiało ono przyzwoicie, jednak za nieco ponad 2000 zł można dokupić zestaw Beats, który jest wart tych pieniędzy. Mam tutaj też kamerę cofania, której jakość jest tylko przyzwoita. Obraz jest dosyć mocno rozmazany. Możemy dokupić też system kamer 360 stopni, jednak obok elektrycznej klapy jest to drugi element, który mocno wydłuża czas oczekiwania na nowy samochód. Poniżej mamy dwa wejścia USB-C. Półkę na telefon z ładowarką indukcyjną, która jednak bardzo mocno grzeje telefon, mały wolant skrzyni biegów, a także przycisk od wyłączenia kontroli trakcji. Formentor wykończony jest dosyć kiepsko. Miękko mamy tylko na górze deski rozdzielczej, a poniżej już wszystko twarde, łącznie z całym tunelem środkowym. Oczywiście oprócz podłokietnika, który jest naprawdę komfortowy, a do tego regulowany w dwóch płaszczyznach. Drzwi wykończone są już lepiej od tylnych. Góra leciutko ugina się pod palcem, a podłokietnik ma trochę więcej pianki niż ten z tyłu. I duży plus za to, że to jest jedyne piano black w całym wnętrzu. Dobra, zobaczcie teraz na szybko schowki i idziemy do najważniejszych spraw, czyli pod maskę. Jak na obecne czasy, gama silnikowa Formentora jest całkiem mocno rozbudowana, ale dzisiaj będę chciał skupić się tylko na wersji VZ. Zaczyna się ona od silnika z Golfa GTI, 2 litry o mocy 245 koni mechanicznych z napędem tylko na przód. Na samym szczycie mamy też wersję VZ5 z silnikiem 5-cylindrowym o pojemności 2,5 litra z Audi, który w kuprze generuje moc 390 koni mechanicznych. Tutaj pod maską mam silnik już bardzo dobrze wszystkim znany, którym jeździłem w Leonie, czyli 2.0 TSI o mocy 310 koni mechanicznych i w momencie obrotowym 400 Nm. Posłuchajcie teraz jak on brzmi, a także wydech. Brzmi on dokładnie tak samo jak w Leonie.
Więc na postoju mamy rew limitera przy 4000 obrotów na minutę, tryb normalny od sportowego zbytnio się nie różni i dopiero w trybie Cupra lub Pure słychać przyjemny popcorn, jednak nie jakiś przesadzony. W Leonie dla lepszych efektów akustycznych pomagało otwarcie okna dachowego, a tutaj niestety go nie miałem, więc czasami trzeba się było wsłuchać, żeby usłyszeć te pops and bangs. Cupra deklaruje, że Formentor z tym układem napędowym do setki przyspieszy w 4,9 sekundy. Sprawdźmy, jakie czasy udało mi się uzyskać, z tą poprawką, że nie używam żadnego specjalistycznego sprzętu, więc są one bardziej poglądowe. A, i miałem już opony zimowe, ponieważ temperatura wahała się w granicach 0 stopni. No i jak widzicie, jest szybko, bardzo szybko. Oczywiście, jak na co dzień będziecie potrzebowali gwałtownie ruszyć spod świateł, to nikt nie będzie używał przecież launch control, jednak nawet w trybie Comfort jest duży zapas osiągów. Przy wyższych prędkościach zupełnie nie czuć, aby robiły one temu silnikowi jakąkolwiek różnicę, jedynie wtedy w trybie Comfort reakcja na gaz trwa trochę dłużej. A będąc przy trybach jazdy, do wyboru mamy ich aż 5. Comfort, Sport, Cupra, Individual i Offroad. Ja korzystałem tak naprawdę tylko z 2 trybów. Podczas spokojnej jazdy z trybu Comfort, wtedy można zapomnieć, co tak naprawdę mamy pod maską. A jak chciałem się pobawić, to włączałem tryb indywidualny, w którym miałem wszystko w trybie Cupra, oprócz zawieszenia maksymalnie nastawionego na Comfort i dźwięku silnika ustawionego na Pure. Właśnie ze względu na dźwięk silnika nie używałem trybu Cupra, który dodaje taki okropny dźwięk z głośników. A tryb Pure usuwa to wspomaganie i słuchamy tylko wydechu pracującego w trybie Cupra. I tak, przy wszystkich ograniczeniach prędkości nikt nie potrzebuje takiej mocy, jednak to, jaki komfort daje ona przy wyprzedzaniu czy włączaniu się do ruchu, jest nieocenione, a to oczywiście poza taką czystą frajdą z przyspieszania i przeciążeń. Jednak konie trzeba karmić, więc pora pomówić o spalaniu. Tutaj, przy porównaniach z testowanymi już przeze mnie Cuprami, na względzie musimy mieć temperaturę, która w nocy spadła nawet do -5 stopni. W mieście zdarzało się, że spalanie zamykało się w 8 litrach na 100 km, jednak to podczas takiej naprawdę eko jazdy, a na zimnym silniku i podczas jazdy w korkach spalanie rosło nawet do 14 litrów. Więc tak uśredniając te wyniki, ale też moje pozostałe, wyszło mi 11 litrów w mieście. Przy 90 km na godzinę spalanie wyniosło 6,5 litra, a na autostradzie było to już 11,5 litra na 100 km. Tutaj widać największą różnicę w stosunku do Leona, która w większości spowodowana jest przez samą wysokość Formentora.
Najniższy wynik, jaki udało mi się osiągnąć podczas mojej testowej trasy po mieście o późnej porze, to 6,9 litra na 100 km, a z całego testu i przebiegu prawie 400 km spalanie wniosło 11,4 litra. Jednak musicie wziąć pod uwagę, że korzystałem często z potencjału silnika. Zobaczmy teraz, jak Formentor poradzi sobie na nierównej drodze. No i jest twardo, bardzo twardo. I tak, mamy tutaj zawieszenie DCC, dostępne w standardzie w wersji VZ i oczywiście czuć różnicę między skrajnymi ustawieniami zawieszenia. Jednak wybieramy po prostu, czy chcemy mieć twardo, czy bardzo twardo. Dlatego też w trybie indywidualnym ustawiony miałem maksymalny komfort, ponieważ na publiczne drogi nie potrzeba nic bardziej utwardzonego. Przy takiej temperaturze nie poszalałem za bardzo po zakrętach. Jednak tak naprawdę od razu czuć, że prowadzenie jest naprawdę znakomite za sprawą precyzyjnego układu kierowniczego i jędrnego zawieszenia. Tak naprawdę to czuć tutaj, jakbyśmy jechali zwykłym hatchbackiem. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj pod względem wyciszenia jest oczywiście tak samo jak w podstawowym silniku, więc not great, not terrible jest poprawnie. Największą zmianą jest fakt, że mam tutaj już pełnego Travel Assista. Ze wszystkich adaptacyjnych tempomatów, którymi jeździłem, to właśnie ten z grupy Waga uważam za najlepszy. Można go spokojnie nazwać aktywnym. Bezbłędnie utrzymuje dystans od samochodu poprzedzającego, działając w pełnym zakresie prędkości i potrafi sam ruszyć nawet po postoju dłuższym niż 3 sekundy. W dodatku, bazując na danych z nawigacji i znakach, może się sam dostosować do ograniczenia prędkości i zacząć zwalniać wcześniej, aby na wysokości znaku jechać już z przepisową prędkością. Oczywiście, jak to wszystkim producentom, zdarzają się tutaj błędy i wtedy trzeba zrobić manualnie korekty ustawionej prędkości, jednak jest ich stosunkowo mało. Świetnie utrzymuje też samochód na środku pasa ruchu i potrafi rozpoznać rodzaj i granicy swojego pasa, czy jest to linia przerywana, czy ciągła, lub czy jest to krawężnik. Z uwagi na to nie może też dziwić fakt, że stał on mój test szykany, jednak był dosyć blisko linii. Dodatkowo na rok modelowy 2023 została dodana funkcja automatycznej zmiany pasa ruchu. Wystarczy, że włączymy kierunkowskaz i jeśli samochód nie wykryje zagrożenia, to sam zmieni pas. Musimy jednak cały czas trzymać ręce na kierownicy, bo inaczej ten manewr przerwie. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Tutaj tak naprawdę w stosunku do wersji 150-konnej Celeona nie ma żadnych, ale to żadnych różnic. Tylny pas świetlny ma ładne animacje przy otwieraniu czy po zamknięciu. We wnętrzu mamy pełne oświetlenie LEDowe. Po odpaleniu wszystkie przyciski z tyłu, jak i z przodu są podświetlone. No i mamy oczywiście już dobrze znane oświetlenie ambientowe. Jego wygląd możemy wybrać z przygotowanych presetów, 10 kolorów lub połączyć go z trybem jazdy.
Ma ono też swoje animacje przy otwieraniu, jak i zamykaniu. A także na nich wyświetlany jest komunikat o pojeździe w martwym polu. Na zewnątrz mamy wszędzie oświetlenie w pełni LEDowe. Reflektory świecą całkiem mocno i szeroko, jednak zarówno światła mijania, jak i drogowe świecą dosyć nisko. Za to na plus funkcja doświetlania zakrętów. A tak prezentują się podczas jazdy nieoświetloną drogą. Są to zwykłe LEDy, które wyposażone są w system automatycznego przełączania między światłami drogowymi a mijania, który jest bardzo czuły. A tak działają na autostradzie. I tutaj widać ich największą wadę, czyli krótki zasięg świateł mijania. Ten problem rozwiązać mogą dostępne już światła matrycowe, które na pewno będę chciał przetestować. Porozmawiajmy teraz o cenie. Ceny Formentora Veloz zaczynają się od 190 tysięcy złotych za silnik 245 koni mechanicznych. Do testowanej przeze mnie wersji trzeba dopłacić 27 tysięcy złotych i dostaniemy mocniejszy silnik, a także napęd na 4 koła. Wersja VZ5 to już zupełnie inna liga cenowa. 325 tysięcy złotych minimum. Ale dobra, tak wygląda najtańsza opcja wersji VZ. Z zewnątrz możemy ją poznać po podwójnym wydechu, a w środku nie ma tych okrągłych przycisków na kierownicy. W kontraście, tak wygląda najdroższa wersja VZ z lakierem matowym i fotelami kubełkowymi w środku. Jej cena to już 276 tysięcy złotych. I w ramach ciekawostki, wersja VZ5, która już różni się na zewnątrz. Za sprawą dokładki do przedniego zderzaka, 20-calowych felg i przede wszystkim skośnego poczwórnego wydechu. Taka full opcja to już wydatek 342 tysięcy złotych. Jeśli chcecie wydać jak najmniej i mieć już super wyposażoną wersję VZ, to raczej poszedłbym w ten słabszy silnik, bo jednak różnica cenowa jest duża, plus spalanie bez napędu na 4 koła też będzie mniejsze. Dołożyłbym kilka pakietów i cena takiej konfiguracji to 205 tysięcy złotych. Tak więc, przechodząc do podsumowania, być może pamiętacie, że podstawowy Formentor średnio przypadł mi do gustu. Trochę gorsze fotele, brak Travel Assista i przede wszystkim silnik, który miał bardzo dobre osiągi, ale jeździło mi się nim kiepsko i nie pasowało mi do tak agresywnie narysowanego samochodu. Ale ta wersja odpowiada na wszystkie moje uwagi i tak jeździło mi się nią super. Jednak porównując go do Leona ST, to w podobnej wersji Formentor jest aż o 30 tysięcy droższy. Na autostradzie pali więcej, do tego ma sporo mniejszy bagażnik. Mimo to, teraz coraz więcej osób decyduje się na lekko podniesione samochody i w tej kategorii Formentor jest na pewno samochodem do poważnego rozważenia. Także dzięki za oglądanie, widzimy się w komentarzach, gdzie możemy więcej podyskutować. Jeśli podoba się Wam ten kanał i chcecie pomóc w jego rozwoju, to możecie zostawić subskrypcję przyciskiem pod filmem, lajka czy właśnie komentarz dla zasięgów i widzimy się w następnych filmach. Bye!